Hello. I'm 2 or 3. 2 or 3 now. Yeah. Thank you. No i tak właśnie wygląda wejście do hotelu Vao Nang. Trochę dziwne, bo przechodzi się przez kawiarnię. Dosyć śmieszny jest. Ale powiem wam, czyściutki hotel, fajnie. Blisko plaży, blisko centrum całej tej akcji tutaj w Tajlandii. Właśnie otworzyłem inny pokój moim kluczem. Co mu nie pasuje tutaj? Pasuje. Ale schiza. Pokażę wam na szybko, jak właśnie wygląda pokój, bo trochę jest tutaj bałagan, ponieważ wszyscy właśnie zostawiliśmy plecaki w jednym pokoju, ale tak to właśnie wygląda. Bardzo prosto, czyste, fajne łóżka, jakaś tam ściana dekoracyjna, szafa, telewizor, wszystko czyste i tanie. Taki hotel kosztuje akurat tam chyba $30 za dobę. A tak wygląda widok z okna przy głównej ulicy i tam macie góry. Także polecam, jeżeli będziecie w Vao Nang, to zatrzymać się jak najbliżej plaży, bo tutaj jest cała ta akcja i jest naprawdę fajnie. Vao Nang i ogólnie Tajlandia na pierwszy rzut oka mogą wydawać wam się trochę chaotyczne, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Tajlandczycy tutaj pracują bardzo ciężko po to, żebyście czuli się bezpiecznie i żeby niczego wam tutaj nie brakowało. Jeżeli odwiedzacie Tajlandię po raz pierwszy, to na pewno te zachody słońca zrobią na was niesamowite wrażenie. Tylko pamiętajcie o tym, że są bardzo krótkie, dosłownie 15 do 20 minut i po wszystkim. Ale powiedzcie mi, co może być lepsze niż siedzenie na plaży i sączenie jakiegoś drinka przy takim zachodzie słońca? Co do życia nocnego, w tym wypadku w Ao Nang, to nie będzie wam tutaj brakowało atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nieważne, czy przyjeżdżacie tutaj sami, czy z kimś, będziecie mieli do wyboru mnóstwo lokali, w których grają przeróżną muzykę. No i tak, ostatni dzień w Bangkoku i tak jak właśnie widzicie, tutaj jest naprawdę niezły hardcore na drogach i z tym jedzeniem na drodze też, to jest po prostu masakra.
Tutaj trzeba naprawdę uważać, jeżeli przechodzicie przez ulicę, bo naprawdę jest tak łatwo wyjść komuś pod jakiś skuter czy samochód. Ostatnią noc przed wylotem spędziłem w Bangkoku, ponieważ stąd miałem samolot do San Francisco, ale tutaj już nie wychodziłem na miasto, bo powiem wam szczerze, odpoczywanie w Tajlandii trochę męczy, a poza tym mieliśmy bardzo fajny hotel. Tak właśnie wygląda mój pokój. Tutaj macie sypialnię z telewizorem i minibarem, który jest wliczony w cenę pokoju. Po lewej stronie łazienka, a tutaj taki mały kącik do relaksu z przepięknym widokiem na centrum Bangkoku. Oprócz tego jeszcze jest salon z kanapą i stołem oraz dużymi oknami, przez które widać prawie całe miasto. Najlepszym plusem tego hotelu był ten oto właśnie basen, który znajdował się na dachu hotelu, z którego w nocy mieliśmy niesamowity widok na wszystkie biurowce w centrum Bangkoku. No i dobra, myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o Tajlandię. Nie wiem, co wyjdzie z tego filmu, no ale zobaczymy. Jeżeli to oglądacie w tym momencie, no to znaczy, że nadawało się do udostępnienia, więc jeżeli podobało wam się, to zostawcie lajka i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Na razie, trzymajcie się, do następnego.